Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj pokażę Wam, jak wypełnić oświadczenie wniosek PIT-2. Zapraszam. Obowiązujące obecnie oświadczenie wniosek PIT-2 to wersja numer 9. Stanowi ona kompleksowy formularz dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dokument powinien być zastosowany przed rozliczeniem pierwszej zaliczki za danego zatrudnionego. Może być przekazany w chwili podpisywania umowy, a następnie dołączony do teczek pracowniczych. Proszę pamiętać, że formularz ten nie jest obowiązkowy. Istnieje możliwość, że osoba zatrudniona nie będzie chciała skorzystać z żadnych ulg, które znajdują się w tym formularzu i po prostu go nie złoży. Oświadczenie może być również złożone w innej formie niż ten standardowy dokument. Ważne jednak, żeby określała wszystkie rodzaje oświadczeń i elementów, z których składa się pierwotny wzór. Może być złożony ten dokument w dowolnej formie przyjętej przez zakład pracy, na przykład w formie elektronicznej poprzez system kadrowo-płacowy. Obecny dokument PIT-2 zawiera wszelkie informacje, które będą miały wpływ na sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy. Proszę pamiętać, że ten formularz można złożyć kilku płatnikom. W tym formularzu będzie można wskazać kwotę zmniejszającą podatek, która może być rozbita maksymalnie u 3 płatników. Możemy również wskazać, że zamierzamy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub też jako osoba samotnie wychowująca dziecko, co pozwoli płatnikowi stosować niższą 12% stawkę podatku nawet po przekroczeniu przez podatnika progu podatkowego. W PIT-2 można również zawnioskować o podwyższone koszty uzyskania przychodów w kwocie 300 zł miesięcznie, jeżeli miejsce zamieszkania podatnika jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. Również można wskazać, że podatnik spełnia warunki do skorzystania z ulgi i możemy tu wymienić ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+, czy też ulgę dla pracujących seniorów. Podatnik może również zrezygnować ze stosowania PIT zerowego dla młodych do 26 roku życia. Można również zrezygnować z rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, czy też zawnioskować o zaprzestanie naliczania 50% autorskich kosztów uzyskania przychodów. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek w związku z przewidywanymi dochodami
niższymi niż 30 000 rocznie. Oświadczenie PIT-2 dedykowane jest osobom, które osiągają przychody, na przykład z wynagrodzenia za pracę na etacie. Chodzi tu o umowy o pracę, stosunek służbowy, pracę nakładczą czy spółdzielczy stosunek pracy. Z PIT-2 mogą skorzystać również osoby osiągające przychody z umów zlecenia oraz umów o dzieło, a także umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich czy też praw majątkowych. PIT-2 jest dokumentem bardziej złożonym niż było to do tej pory. Dlatego w dużym skrócie przedstawię Państwu na początku, które części tego oświadczenia powinny być przez Państwa wypełnione w zależności od preferencji. Oświadczenie w części C wypełnia przede wszystkim pracownik, zleceniobiorca czy też osoba wykonująca umowę o dzieło. Również mogą złożyć go osoby, które opłacają zaliczki we własnym zakresie, na przykład z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych. Będą mogli oni kwotę zmniejszającą podatek ująć przy stosunku pracy, pomimo uzyskiwania innych dochodów. Oświadczenie w części D składa się jedynie rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną oraz organom egzekucyjnym wypłacającym za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotom niebędącym następcą prawnym zakładu pracy, przejmującym zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. To oświadczenie składają głównie renciści i emeryci. Część E oświadczenia wypełniają małżonkowie lub samotni rodzice, jeśli wiedzą, że PIT roczny będą rozliczać wspólnie. Część F wypełniają osoby, których miejsce stałego lub czasowego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Jednocześnie podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Część G wypełniają osoby, które chcą skorzystać z przysługujących ulg. To jest ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, oraz ulgi dla pracujących seniorów. Część H przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Część I wypełniają natomiast osoby, które uzyskują przychody w przypadku np. praw autorskich i pokrewnych. Część J przeznaczona jest dla osób, które przewidują, że w danym roku nie przekroczą kwoty 30 000 złotych. Przechodzimy więc do sposobu wypełniania oświadczenia wniosku PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W pierwszej kolejności należy wypełnić oświadczenie od pozycji numer 1, która znajduje się w tym miejscu, i należy podać swój numer PESEL lub identyfikator podatkowy NIP.
NIP często pojawia się w sytuacji, kiedy oprócz na przykład umowy o pracę prowadzimy również działalność gospodarczą. Wówczas naszym identyfikatorem podatkowym jest właśnie numer NIP. Następnie w bloku A dane identyfikacyjne podatnika. Wpisujemy swoje nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. W bloku numer B dane płatnika, któremu składane jest oświadczenie. Należy wpisać pełną nazwę płatnika, czyli pracodawcy, zleceniodawcy lub innego podmiotu, który opłaca podatek za osobę zatrudnioną. W kolejnym punkcie C mamy oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek. I tutaj możemy zaznaczyć jedną z trzech opcji, a więc 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł, albo 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 150 zł, albo 1/36 kwotę zmniejszającą podatek, czyli 100 zł. Możemy również wycofać uprzednio złożone oświadczenie. Jeżeli wcześniej zaznaczyliśmy i złożyliśmy PIT-2 swojemu pracodawcy i zaznaczyliśmy na przykład pierwszą pozycję, 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, w każdej chwili możemy ten wniosek wycofać i ponownie złożyć, zaznaczając drugą lub też trzecią opcję. Przy tej pozycji C zatrzymamy się na chwilę, ponieważ wymaga ona szerszego wyjaśnienia. Więc część C wypełniasz wtedy, kiedy chcesz, żeby pracodawca pomniejszał wysokość zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy, która wynosi obecnie 300 zł miesięcznie. Jeśli nie zaznaczysz żadnej z tych opcji, wówczas różnica między kwotą podatku zapłaconego i należnego będziesz mógł wykazać w rozliczeniu rocznym w PIT-37 lub PIT-36 i w ten sposób odzyskać w formie zwrotu podatku. Skąd bierze się ta kwota 300 zł, która tutaj jest w pierwszej pozycji? Kwota wolna od podatku w 2024 roku wynosi 30 tysięcy złotych. To kwotę mnożymy przez 12%, tyle wynosi podatek według skali podatkowej, pierwszym progu podatkowym, co daje nam kwotę 3600 zł rocznie i dzieląc to przez 12 miesięcy otrzymujemy kwotę 300 zł miesięcznie. Tak więc podatek może być obniżony o 1/12, czyli właśnie te 300 zł miesięcznie. Jeżeli zaznaczysz drugą pozycję, wówczas podatek zostanie pomniejszony o 1/24, czyli 150 zł miesięcznie.
Jeżeli zaznaczysz trzecią opcję, wówczas podatek zostanie zmniejszony o 1/36, czyli o 100 zł miesięcznie. Śledźmy sobie teraz różne sytuacje, w jakich znajduje się osoba zatrudniona, po to, żeby zrozumieć, którą z tych trzech pozycji w bloku C należałoby zaznaczyć. Jeżeli jesteś osobą zatrudnioną na umowę zlecenie i to jest jedyna Twoja umowa, jeżeli chcesz skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, powinieneś złożyć swojemu zleceniodawcy PIT-2 i zaznaczyć opcję 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli pełną kwotę 300 zł. Może być również sytuacja, że pracujesz na dwóch etatach u dwóch różnych pracodawców i jeżeli będziesz chciał skorzystać u każdego z tych pracodawców z kwoty wolnej, to powinieneś każdemu z tych pracodawców złożyć PIT-2 i zaznaczyć opcję drugą, czyli 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli po 150 zł u każdego pracodawcy, co łącznie da nam właśnie tą kwotę 300 zł, której nie możemy miesięcznie przekroczyć. I kolejną sytuację, jaką możecie mieć do czynienia, to wtedy, kiedy pracujecie na umowę o pracę, a jednocześnie u tego samego pracodawcy wykonujecie umowę zlecenie. Wtedy warto złożyć dwa osobne oświadczenia PIT-2, jeden dla umowy o pracę i drugi dla umowy zlecenia, wskazując odpowiednią część kwoty zmniejszającej, na przykład po 150 zł miesięcznie, czyli na jednym PIT-2, który dotyczy umowy o pracę, zaznaczymy opcję 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, i na drugim PIT-2 dotyczącym umowy zlecenia również zaznaczymy opcję drugą, czyli 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 150 zł. Może być również sytuacja, że w jednym zakładzie pracy pracownik jest zatrudniony na umowę zlecenia, a w drugim zakładzie pracy na umowę o pracę. Wówczas również może złożyć dwa PIT-y, jeden, który będzie dotyczył umowy zlecenia i jeden dotyczący umowy o pracę. I tak jak w poprzednim przykładzie, może zaznaczyć opcję 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, czyli po 150 zł. W jednym zakładzie pracy 150 zł i w drugim zakładzie pracy 150 zł. Może również w zakładzie pracy, w którym wykonuje umowę o pracę, zaznaczyć pierwszą opcję, czyli 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł, ponieważ ta kwota miesięcznie już jest w tym momencie wykorzystana, więc u drugiego pracodawcy, w którym pracuje na umowę zlecenie, nie zaznaczy już żadnej z opcji. Najczęściej stosowaną sytuacją jest taka, w której pracujemy na
umowę o pracę w jednym zakładzie pracy i jest to nasz jedyny przychód. Wówczas zaznaczamy w pozycji C pierwszą opcję, czyli pełną kwotę zmniejszenia podatku, która wynosi 300 zł. To jest najbardziej standardowa sytuacja. Natomiast to, o czym już mówiłam wcześniej, że mogą występować sytuacje, w których mamy zarówno umowę o pracę, jak i umowę zlecenie, czy też umowę o dzieło, czy kontrakt menedżerski. W takich sytuacjach warto zapamiętać informację, że łącznie w danym miesiącu ta kwota zmniejszenia nie może przekraczać 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli nie może przekraczać kwoty 300 zł. Jeżeli w jednym zakładzie wskażemy, że kwota zmniejszająca wynosi 300 zł, to w drugim czy trzecim zakładzie pracy nie możemy już zaznaczyć żadnej z tych trzech opcji, ponieważ przekroczylibyśmy właśnie tą kwotę 300 zł. Jeżeli pracujemy w dwóch zakładach pracy, to mamy prawo wskazać 1/24 w jednym zakładzie pracy plus 1/24 w drugim zakładzie pracy, co łącznie daje nam właśnie te 300 zł. Jeżeli pracujemy w trzech zakładach pracy, to w każdym z nich możemy zawnioskować o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 100 zł, czyli 1/36, trzecia opcja w pozycji C, oświadczenia PIT-2 i wówczas mamy w jednym zakładzie pracy 100 zł, w drugim 100 zł i w trzecim 100 zł, co łącznie daje nam nieprzekraczalną kwotę miesięczną 300 zł. Warto tu również wspomnieć, że zakład pracy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pobranie zaliczek, które mogłoby być spowodowane błędnie złożonym wnioskiem przez pracownika. Więc to na pracowniku leży ciężar prawidłowego wypełnienia dokumentu PIT-2, bo od tego zależą nasze podatki i odpowiedzialność również za nieprawidłowe wykazanie kwoty stanowiącej podatek. Również Ministerstwo Finansów wskazało, że płatnik, czyli ten zakład pracy, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości, które właśnie mogą być spowodowane przez złożone wcześniej oświadczenia pracownika. I tutaj mogę jeszcze wspomnieć, że w odpowiedzi na pytanie w tej sprawie Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że jeżeli zaniżenie lub nieujawnienie przez płatnika podstawy opodatkowania wynika ze złożonych przez podatnika wniosków lub oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki, to płatnik, czyli zakład pracy, nie ponosi odpowiedzialności. Do Twoich obowiązków jako płatnika nie należy weryfikacja zgodności z prawdą podanych przez pracownika informacji w składanych przez niego wnioskach i oświadczeniach mających wpływ na obliczenie zaliczki. Więc proszę mieć właśnie to na uwadze, że
Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie złożonego PIT-2 leży po stronie pracownika. Dokument PIT-2 nie ma rubryki dotyczącej wprowadzenia informacji, jakiej umowy dotyczy. Trzeba więc po prostu dopisać gdzieś na dole druku lub z boku, której umowy dotyczy składane oświadczenie. W przypadku, gdy pracownik posiada kilka rodzajów umów z jednym podmiotem, na przykład umowę o pracę i umowę zlecenia albo umowę o dzieło, chcąc skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, powinien złożyć dwa osobne oświadczenia PIT-2 dla każdego z rodzaju źródła przychodu, czyli dla każdego rodzaju umowy osobno. Natomiast może być tutaj sytuacja, że pracownik w jednym zakładzie pracy ma dwie umowy o pracę, każda na pół etatu, i w tej sytuacji, ponieważ jest to samo źródło przychodu, nie ma potrzeby składania dwóch odrębnych oświadczeń PIT-2. Należy złożyć jedno oświadczenie i upoważnić płatnika do pomniejszania zaliczki z tego źródła o kwotę 300, 150 lub 100 zł. Oświadczenie w części D składa się rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną oraz organowi egzekucyjnemu wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Tak więc blok ten powinien być wypełniony przez osoby, które mają przyznane prawo do renty lub emerytury. Wynika to z tego, że organy rentowe jakby z urzędu uwzględniają całą ulgę podatkową, czyli pełne 300 zł. Dlatego jeśli podatnik chce, aby organ rentowy uwzględnił kwotę wolną w mniejszej kwocie, tak jak tutaj o 1/24, czyli 150 zł, albo o 1/36, czyli 100 zł, powinien złożyć wówczas ten PIT, zaznaczając którąś z tych opcji w punkcie D. I tak samo należy postąpić w przypadku, kiedy podatnik pobierający rentę lub emeryturę chce całkowicie zrezygnować z kwoty wolnej od podatku uwzględnianej w otrzymywanym świadczeniu. Pole 1/24 zaznaczysz wtedy, kiedy oprócz pobierania renty lub emerytury masz przynajmniej jedną umowę i chcesz, aby odliczyć kwotę wolną od podatku w połowie przez organ rentowy i u jednego pracodawcy po 150 zł. Natomiast drugą opcję zaznaczysz wtedy, kiedy oprócz pobierania renty lub emerytury masz przynajmniej dwie umowy i chcesz odliczyć kwotę wolną od podatku w trzech równych częściach przez organ rentowy oraz u dwóch pracodawców, czyli po 100 zł. 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.
Na gruncie ustawy PIT tylko 5 płatników pomniejsza zaliczki o kwotę 300 zł z mocy ustawy. Oznacza to, że dla stosowania tego pomniejszenia podatnik nie musi składać płatnikowi żadnego oświadczenia. Płatnikami tymi są rolnicza spółdzielnia produkcyjna, organ rentowy od wypłat z tytułu emerytur i rent, organ zatrudnienia od świadczeń z Funduszu Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz organ egzekucyjny. Pomniejszenie zaliczki o kwotę 300 zł z mocy ustawy oznacza, że członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej, emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub zaległe świadczenia z pracy wypłacane przez organ egzekucyjny nie muszą składać wymienionym wcześniej płatnikom oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę 300 zł. Mogą natomiast złożyć oświadczenia o innych zasadach pomniejszania lub też niepomniejszania zaliczki na podatek. Zobaczmy teraz na przykładzie, kiedy należy wypełnić pozycję D oświadczenia PIT-2. Jeżeli osoba jest emerytem i jednocześnie pracuje gdzieś na część etatu i chciałaby, żeby ulga podatkowa była stosowana zarówno przy emeryturze, jak i przy wynagrodzeniu za etat, wówczas powinna złożyć PIT-2 do swojego pracodawcy i zaznaczyć pole C, natomiast do organu rentowego powinna złożyć dokument PIT-3, w którym uzupełni pole D i zaznaczy wówczas opcję 1/24, czyli po 150 zł, zarówno przy emeryturze, jak i 150 zł przy wynagrodzeniu za etat. Druga sytuacja, kiedy osoba jest na przykład rencistą, który jednocześnie pracuje na dwie umowy zlecenia z dwoma różnymi podmiotami. Jeżeli chce dokonać rozliczenia ulgi we wszystkich podmiotach, wówczas musi złożyć PIT-2 dotyczący pierwszej umowy zlecenia i zaznaczyć w pozycji D 1/36, czyli 100 zł. Następnie złożyć PIT-2 do drugiej umowy zlecenia i również zaznaczyć pozycję 1/36, czyli 100 zł oraz złożyć dokument do organu rentowego z uzupełnionym polem D i opcją 1/36, czyli również 100 zł. Natomiast na druku PIT-2 w tym przypadku przy umowach zlecenia należy zaznaczyć pozycję z polem C 1/36 przy jednej umowie zlecenia i przy drugiej umowie zlecenia. Natomiast pole D wypełniać jedynie do organu rentowego. I to, o czym powtarzam
co jest bardzo istotne, to aby łącznie kwota we wszystkich przypadkach nie przekraczała 300 zł. Kolejny punkt E oświadczenia PIT-2 dotyczy oświadczenia podatnika składane płatnikowi, czyli zakładowi pracy, o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W tej pozycji możemy oświadczyć, że zamierzamy opodatkować dochody za dany rok podatkowy, który przewidziany jest w sposób dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci. W pierwszej części należy wybrać, czy chodzi o rozliczenie z małżonkiem, czy też jako samotny rodzic, a następnie należy określić przewidywany dochód w danym roku. I do tego zaraz przejdziemy. Natomiast w każdej chwili oczywiście możemy wycofać uprzednio złożone oświadczenia. Jeżeli wcześniej zaznaczyliśmy, że chcemy rozliczyć się z małżonkiem, to możemy to oświadczenie wycofać i ponownie złożyć nowy dokument PIT-2. Jeżeli dokonaliśmy wyboru, czy będziemy rozliczać nasze dochody wspólnie z małżonkiem, czy jako samotny rodzic, należy zaznaczyć przewidywane dochody w ciągu roku. I teraz zaznaczymy pierwszą opcję wtedy, kiedy przewidywane dochody nie przekroczą kwoty 120 000 złotych, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika. Wówczas pracodawca zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego pobierze w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i zastosuje podwójną kwotę zmniejszającą podatek, czyli 2 razy 300 zł, co daje nam kwotę 600 zł. Jeżeli przewidywane dochody przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają 120 000 zł, wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego zakład pracy pobierze w wysokości 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i zastosuje pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek, czyli 300 zł. W pierwszym przypadku, kiedy te przewidywane dochody nie przekraczają 120 000 zł, kwota tych dodatkowych 300 zł odliczana od zaliczki jest stosowana w całości, czyli nie można jej podzielić na części, czyli na 150 zł czy na 100 zł. Jest odliczana w całości. Kolejna część oświadczenia wniosku PIT-2 to pozycja F. Oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. I tutaj możemy zaznaczyć pozycję, w której spełniamy warunki do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nasze miejsce zamieszkania stałego lub czasowego znajduje się
poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a jednocześnie pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. Wtedy może zaznaczyć tą pozycję. I tutaj również istnieje możliwość wycofania uprzednio złożonego oświadczenia. Pracownikom przysługują miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowej 250 zł miesięcznie i w wysokości podwyższonej 300 zł miesięcznie. Również można otrzymać zwrot na podstawie udokumentowanej imiennymi biletami okresowymi. Na etapie poboru zaliczek Zakład Pracy stosuje koszty z mocy ustawy, czyli pobiera kwotę 250 zł albo na żądanie 300 zł. Koszty w wysokości 250 zł miesięcznie stosuje również płatnik z artykułu 41 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc inna jednostka organizacyjna, przy czym wyłącznie w odniesieniu do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w artykule 13 punkt 7 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z tytułu zasiadania w organach stanowiących osób prawnych, np. zarządzie czy radzie nadzorczej, lub świadczenia usług zarządzania, np. na podstawie kontraktu menedżerskiego. Koszty uzyskania przychodów, odpowiednio 250 zł lub 300 zł, pomniejszają przychód do opodatkowania. Ponieważ koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł są stosowane z mocy ustawy przez Zakład Pracy oraz inne jednostki organizacyjne dokonujące świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa właśnie w artykule 13 punkt 7 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to podatnik może w dowolnym momencie roku podatkowego złożyć tym płatnikom, tym zakładom pracy wniosek o obliczanie zaliczek bez uwzględniania tych kosztów. I z rozwiązania tego może skorzystać każdy podatnik uzyskujący przychody z pracy na etacie lub właśnie z działalności wymienionej w artykule 13 punkt 7 i 9 ustawy PIT. W szczególności jest ono dedykowane pracownikom wieloetatowym, którzy chcą uniknąć ewentualnej dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. Dzieje się tak dlatego, że roczne koszty uzyskania przychodów dla pracowników są ograniczone limitem, który dla miejscowych jednoetatowców wynosi 3000 zł rocznie, a odpowiednio dla wieloetatowców 4500 zł rocznie. Ograniczona limitem jest również wysokość rocznych kosztów uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w artykule 13 punkt 7 i 9 ustawy o PIT. Część F należy wypełnić w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania położone jest poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a jednocześnie podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę lub zwrotu kosztów dojazdu do zakładu
pracy, chyba że zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Oświadczenie podatnika o stosowaniu kosztów dla pracowników zamiejscowych stanowi podstawę dla zakładu pracy do pomniejszania miesięcznych przychodów o koszty uzyskania w wysokości 300 zł. Podatnik może również zrezygnować ze stosowania przez płatnika tych kosztów. Natomiast niezłożenie wniosku o stosowaniu kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych lub też rezygnacja ze stosowania tych kosztów w trakcie roku nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z nich w rozliczeniu rocznym, jeżeli oczywiście są spełnione warunki określone dla tej preferencji. Należy jedynie pamiętać, że roczne koszty dla pracowników zamiejscowych ograniczone są limitem i w przypadku jednoetatowców wynoszą one 3600 zł, odpowiednio dla wieloetatowców 5400 zł. Warto tu również wspomnieć, że jeśli w ciągu roku pracownik zmieni miejsce zamieszkania i nie będzie miał już prawa do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, to ciąży na nim obowiązek zaktualizowania tej informacji poprzez ponowne złożenie dokumentu PIT-2 i z wycofaniem tego wniosku w bloku F. Część G oświadczenia PIT-2 dotyczy osób, które chcą skorzystać z przysługujących im ulg. Jest to oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w artykule 21 ustęp 1 punkty od 152 do 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tu możemy wybrać jedną z trzech opcji, a więc możemy skorzystać z ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, lub też ulgi dla pracujących seniorów. Oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Jeżeli skorzystamy z ulgi na powrót, wówczas zaznaczając tą opcję, musimy również podać lata, w których ulga może być stosowana, ponieważ ulga ograniczona jest do 4 lat. Równocześnie przeznaczona jest ona dla powracających z zagranicy. I głównym kryterium zastosowania ulgi jest to, aby podatnik przed powrotem do Polski nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania przez co najmniej 3 lata. I tutaj po podjęciu decyzji o powrocie do Polski i przeniesieniu tu swojej rezydencji podatkowej istnieje właśnie szansa na skorzystanie z tej ulgi. Przykładowo, jeżeli podatnik
zmieni rezydencję podatkową w 2024 roku, wówczas odliczenie będzie mógł stosować, rozliczając podatek za rok 2025, 2026, 2027 oraz 2028, a więc przez te 4 lata, jeżeli oczywiście rokiem bazowym będzie rok zmiany rezydencji, czyli rok 2024. Polski Ład umożliwia bowiem podatnikowi wybór pierwszego roku tej ulgi i rok ten nazywany jest właśnie rokiem bazowym. Jeżeli teraz mamy inny przykład, jeżeli naszym rokiem bazowym będzie kolejny rok po zmianie rezydencji, czyli rok 2025, to z ulgi będziemy mogli skorzystać za lata 2026, 27, 28 i 29. W przypadku omawianej ulgi nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się samotnie, czy też wspólnie z małżonkiem. Z odliczenia można skorzystać w każdym przypadku. Następnie mamy ulgę dla rodzin plus. Tutaj w skrócie można powiedzieć, że z ulgi tej może skorzystać rodzic lub opiekun prawny czworga lub więcej dzieci i wówczas nie będzie płacił podatku dochodowego od swoich rocznych przychodów, które nie przekroczą 85 528 zł. I jeżeli zaznaczymy trzecią opcję, a więc ulga dla pracujących seniorów, wówczas będą mogły skorzystać z tej ulgi osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują, nadal kontynuują swoją ścieżkę zawodową. Natomiast nie skorzystają seniorzy, którzy pobierają emeryturę, a jednocześnie pracują, a więc jedynie osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują. Kolejny punkt wniosku to punkt H. Jest to wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Można tu zawnioskować zarówno o niestosowanie tej ulgi dla młodych, jak równocześnie o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. W punkcie numer 17 możemy również wycofać wcześniej złożone wnioski dotyczące ulgi dla młodych, czy też pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Ulga dla młodych to zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, które adresowane jest do podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Ulgą dla młodych objęte są przychody z pracy na etacie, z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia, z odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, z zasiłku macierzyńskiego otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia
do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Płatnicy mogą stosować ulgę dla młodych na etapie obliczania zaliczek, co oznacza, że od przychodów objętych tą preferencją nie pobierają zaliczki na podatek. Zasadą jest, że płatnicy stosują ulgę dla młodych z mocy ustawy. Jedynie organ rentowy stosuje ją na żądanie podatnika. W przypadku, gdy płatnik, czyli zakład pracy, stosuje ulgę dla młodych z mocy ustawy, czyli m.in. zakład pracy, rolnicza spółdzielnia produkcyjna, podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką czy staż uczniowski, zleceniodawca oraz organ egzekucyjny, wówczas podatnik może zwolnić płatnika z tego obowiązku. Wystarczy, że złoży płatnikowi wniosek w sprawie rezygnacji ze stosowania tej preferencji przy poborze zaliczek. I w części H tego oświadczenia PIT-2 można złożyć właśnie rezygnację ze stosowania tego typu ulgi. Rezygnacja ze stosowania ulgi dla młodych w trakcie roku nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z niej w rozliczeniu rocznym na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast inne zasady stosowania ulgi dla młodych dotyczą organu rentowego, bowiem organ rentowy stosuje ulgę dla młodych na żądanie. Zatem podatnik, który spełnia warunki do jej stosowania i chciałby, aby organ rentowy uwzględniał ją przy poborze zaliczek, powinien złożyć do organu rentowego wniosek o obliczanie zaliczek z uwzględnieniem tej preferencji. W części PIT-2 wskazujemy również, czy pracodawca podczas obliczania podatku ma uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Jeśli zaznaczysz ten kwadrat, wówczas nadpłacony w trakcie roku podatek będziesz mógł odzyskać w rozliczeniu rocznym. W punkcie numer I możemy złożyć wniosek płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Można również w tej pozycji wycofać wcześniej złożone wnioski. Oświadczenie to jest składane przede wszystkim przez podatników, którzy posiadają prawo do rozporządzania, zbywania, dysponowania prawami autorskimi i pokrewnymi. W takiej sytuacji dochodzi do przeniesienia praw autorskich na osobę zlecającą i ustawodawca zezwala na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Istnieje jednak możliwość rezygnacji z tego przywileju i zastosowanie standardowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20%. W punkcie J naszego oświadczenia wniosku możemy zawnioskować w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym. Mamy tu informację, w której musimy wskazać rok, którego dotyczy to oświadczenie. Niniejszym wnioskuję o niepobieranie zaliczek w roku i tu należy wpisać rok, gdyż przewiduję, że uzyskane przeze mnie dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej
nie przekroczą w tym roku kwoty 30 000 złotych, czyli kwoty wolnej od podatku. Można również wycofać wcześniej złożony wniosek. Punkt J należy wypełnić wtedy, kiedy przewidujemy, że uzyskane dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 złotych. To jest kwota wolna od podatku. I nie ma przy tym znaczenia, jaka jest podstawa przewidywań ze strony podatnika. Ważne jest również, że tą część J należy wypełniać co roku na nowo, jeżeli oczywiście przewidujemy, że nasze dochody nie przekroczą 30 000 złotych i każdorazowo należy wskazywać konkretny rok, którego ten wniosek dotyczy. Tu ważna jest również informacja, że jeżeli nasze przewidywania się nie sprawdzą i przekroczymy tą kwotę 30 000 złotych w ciągu roku, to wówczas zaległy podatek trzeba będzie dopłacić w zeznaniu rocznym. Na końcu oświadczenia wniosku PIT-2 należy złożyć podpis oraz datę wypełnienia tego wniosku, gdyż od tego momentu będą obowiązywały wszelkie oświadczenia, wnioski, które złożyliśmy w tym PIT-ie 2 i będą one miały wpływ na obliczenie zaliczek na podatek dochodowy. Zobaczmy teraz na przykładzie, jakie oświadczenia może złożyć zleceniobiorca w PIT-2. Jest to pozycja numer C. Oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek. Może zawnioskować również w części G w sprawie zwolnień, a więc ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów. Może również wypełnić pozycję H, czyli wniosek podatnika o niestosowanie ulgi dla młodych lub też niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Może również zawnioskować o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów oraz może złożyć wniosek w pozycji J w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym. Podsumowując, podatnik, który uzyskuje przychody za pośrednictwem płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ma wpływ na wysokość zaliczek przez nich obliczanych. Oświadczenia i wnioski podatnik może składać według wzorów udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. To jest PIT-2, obecnie obowiązująca wersja numer 9, PIT-2A oraz PIT-3. Korzystanie z tych druków nie jest jednak obowiązkowe. Podatnik może składać oświadczenia lub wnioski w sposób przyjęty u danego płatnika. Ważne, aby treść złożonych oświadczeń i wniosków była jednoznaczna, czyli tak samo rozumiana przez podatnika oraz płatnika.
Podatnik może złożyć oświadczenia i wnioski powodujące obniżenie albo podwyższenie zaliczek. Oświadczenia i wnioski podatnik składa w odniesieniu do każdego źródła przychodu. Jeżeli jeden podmiot pełni funkcję płatnika w odniesieniu do 3 źródeł, na przykład jest zakładem pracy, zleceniodawcą oraz wypłaca podatnikowi przychody z praw majątkowych, to wobec każdego z tych 3 źródeł podatnik składa odrębne oświadczenia i wnioski. Zawsze jednak należy pamiętać, aby kwota pomniejszenia, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, nie przekroczyła 300 zł. Oświadczenie może być składane w dowolnym momencie zatrudnienia i w dowolnym momencie w ciągu roku. Tak samo będzie wyglądało wycofanie wniosków lub też wycofanie poszczególnych dyspozycji zawnioskowanych wcześniej. Raz złożone takie oświadczenie ma zastosowanie również w kolejnych latach, jeżeli nie zadysponujemy wycofania właśnie tych poszczególnych dyspozycji. Liczba składanych oświadczeń i wniosków zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. I co również ważne, PIT-2 jest dokumentem dobrowolnym, co oznacza, że można go nie składać. Wszelkie preferencje i sposoby rozliczania, o których mówi PIT-2, będzie można zastosować w rozliczeniu rocznym podatnika, bowiem ostateczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego według skali podatkowej następuje w odniesieniu do całorocznych dochodów. Zaliczki stanowią jedynie akonto tego rozliczenia, czyli w sytuacji niepobrania zaliczek w trakcie roku lub pobrania ich w niższej lub też wyższej wysokości, powoduje, że podatnik będzie musiał przy dokonaniu rozliczenia rocznego dokonać uiszczenia kwoty do zapłaty, która może z tego zeznania wynikać, lub też otrzyma zwrot podatku wcześniej nadpłaconego. Dziękuję Państwu serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wszelkie informacje, które zostały tu dzisiaj podane, ułatwią Państwu wypełnianie oświadczenia PIT-2. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, co pomoże mi w przyszłości tworzyć kolejne filmy dla Państwa.